Gdy ostrze miecza spadło na dłoń królowej Elżbiety, przez węgierski dwór przetoczył się krzyk, nie tylko bólu, ale i przerażenia. Bo nie była to zwykła napaść, to była zemsta. Zemsta ojca za honor, za córkę, za Klarę. Witajcie, drodzy widzowie i słuchacze. Dziś przeniesiemy się do roku 1330, do Wyszehradu. Na dwór królewski Elżbiety Łokietkówny, siostry Kazimierza Wielkiego i żony króla Węgier Karola Roberta z dynastii Andegawenów. Tam rozegrała się historia pełna polityki, przemocy, upokorzenia i wstydu. Historia, o której kronikarze mówili półgębkiem. Historia, która dla jednych była plotką, a dla innych skazą na honorze polskiej korony. To opowieść o Klarze Zach, dwórce, która być może została zgwałcona przez księcia Kazimierza, późniejszego króla Polski. I o tym, dlaczego ten skandal miał zostać pogrzebany w ciszy i zapomnieniu. Rok 1330. Polska i Węgry zacieśniają więzi. Elżbieta Łokietkówna, siostra Kazimierza i córka Władysława Łokietka staje się jedną z najpotężniejszych kobiet w Europie. U boku męża Karola Roberta tworzy świetnie zorganizowany dwór. To miejsce, gdzie mieszają się wpływy polskie i węgierskie, a młody książę Kazimierz, ledwie 20-letni, przyjeżdża w odwiedziny, może i po nauki, a przede wszystkim, by zasmakować dworskiego życia. Kazimierz był młody, pełen temperamentu, zuchwały i niestety czasem bez hamulców. Wśród dam dworu królowej Elżbiety była Klara Zach, córka możnego rycerza Felicjana Zacha. Szlachetna, dobrze urodzona, kształcona, wychowana w dworskich manierach, ale los miał dla niej rolę, której nie wybrała. Kronikarze z epoki nie mówią wprost, ale pozostawili ślady. Henryk von Mügel, niemiecki poeta i dziejopis, pisał o tym wprost. Kazimierz, polski książę, pohańbił córkę rycerza Felicjana, a czyn jego wzbudził zgorszenie w całym dworze. Z kolei Andrea Dondello, wenecki dziejopisarz, przekazał podobną relację. Oba źródła łączy jedno, wskazują na Kazimierza jako sprawcę gwałtu. Czy to prawda? Historycy są podzieleni. Niektórzy uważają to za propagandę wymierzoną w Polskę może i przez Krzyżaków, może przez przeciwników Łokietka. Ale inne fakty każą się zatrzymać. Czy królowa Elżbieta wiedziała o gwałcie? Źródła sugerują, że nie tylko wiedziała, że to ona mogła wręcz umożliwić spotkania Klarze i Kazimierzowi. 17 kwietnia 1330 roku. Felicjan Zach, szlachcic, dawny stronnik króla, wchodzi z mieczem do sali audiencyjnej w Wyszehradzie. Tam przy stole siedzi król Robert, Elżbieta oraz ich dzieci. Zach wyciąga miecz i atakuje. Przecina dłoń królowej Elżbiety, rani króla, próbuje dosięgnąć dzieci, w tym młodego Ludwika, przyszłego króla Polski. Zostaje powalony i rozszarpany na miejscu przez strażników. Jego ciało poćwiartowano, a potem uderzono jeszcze mocniej. Zamach był tragiczny, ale reakcja dworu była nieludzka. Zamek w Wyszehradzie wciąż pachniał krwią. Cios Felicjana Zacha rozciął nie tylko królewską dłoń. Rozciął również to, czego rozciąć nie wolno. Dworską ciszę, zasłonę milczenia, pajęczynę układów i pozorów. Dla króla Karola Roberta ten zamach był nie tylko ciosem w ciało, był ciosem w majestat. Dla Elżbiety policzkiem wymierzonym prosto w twarz piastowskiej siostry króla Polski. Ale dla systemu był pretekstem do zemsty, która przekroczyła wszelkie granice. Najpierw uderzono w Klarę. Nie pytano, czy była winna, nie pytano, czy wiedziała. Nie dano jej nawet prawa do obrony. Rozebrano ją do naga, nie dla śledztwa, ale dla upokorzenia. Kat odciął jej nos, znak hańby, potem usta, by więcej nie mówiła, i palce u rąk, by nie mogła wskazać winnego.
Tak wyglądała zemsta w średniowiecznej Europie, gdy chodziło o honor króla i reputację dworu. Ale to był dopiero początek. Rodzina Zacha została uznana za wspólników. W duchu regalnej sprawiedliwości winę jednego noszą wszyscy. Synowie Felicjana zostali pojmani, nie przesłuchano ich, nie dano im szansy, jeden po drugim straceni publicznie. Żona, siostry, kuzynki, nawet dzieci wydano wyrok bez sądu. Niektórzy zostali spaleni żywcem, inni powieszeni na bramach miejskich. Dwory rodowe Zachów spalono, ich majątki skonfiskowano, ich herby zdarte z murów, ich nazwiska zakazane w ustach. To nie była kara, to była demonstracja siły. Ciało Felicjana Zacha rozczłonkowano i rozesłano po całym kraju. Każda ćwiartka była eksponowana publicznie ku przestrodze. A Klara? W klatce bez ust, bez palców, bez cienia godności była ciągnięta po miastach Węgier, jak zwierzę, pokazywana dzieciom, starcom i kapłanom, nie jako ofiara, ale jako wzór hańby. Według niepotwierdzonych przekazów po miesiącach tej kaźni rzucono ją żywcem psom. Nie z nienawiści, z politycznej kalkulacji, by zatrzeć lat, by usunąć ją z pamięci na zawsze. Elżbieta nie zareagowała, nie powstrzymała rzezi, nie ułaskawiła dzieci. Czy patrzyła, czy odwróciła wzrok, nie wiemy. Ale jedno jest pewne, miała władzę i jej nie użyła. Może nie chciała dopuścić, by blask dworu zmienił się w dym hańby. Może milczała dla brata, może dla królestwa. Rodzina Zacha została zrównana z ziemią, tak jakby nigdy nie istniała. I nikt nie zapłakał. Jeśli Kazimierz naprawdę dopuścił się gwałtu, to kompromitacja nie tylko jego, ale całego rodu Piastów i co gorsza cios w prestiż królowej Elżbiety. Dlatego wersja oficjalna była inna, nie gwałt, nie hańba, ale szaleństwo Zacha. Motyw nieznany, atak bez sensu. Król Węgier miał powody, by nie rozgrzebywać skandalu. Potrzebował poparcia Polski przeciw Habsburgom i Czechom. Elżbieta nie chciała wystawiać brata na pośmiewisko, a Kazimierz wrócił do Polski i zamilkł. Nikt nie pytał, nikt nie dochodził prawdy, bo prawda była niebezpieczna. Ale zaraz, czy to wszystko na pewno się wydarzyło? Sprawa gwałtu Kazimierza Wielkiego na Klarze Zach nie jest jednowymiarowa. W historii jak w polityce prawda często kryje się za zasłoną propagandy. Niektórzy badacze twierdzą, że cała opowieść o zgwałceniu Klary była tylko plotką. Rozsiewaną przez kogo? Przez zakon krzyżacki zaciekłych przeciwników dynastii Łokietków, którzy wojnę toczyli nie tylko mieczem, ale i słowem. Ale są też tacy, którzy mówią inaczej. To nie jedyny raz, gdy Kazimierz otaczał się kobietami, a jego zachowania budziły kontrowersje. Romans z Esterką, związek z Krystyną Rokiczaną, mieszczanką, z którą zawarł wątpliwej legalności małżeństwo. Kazimierz był człowiekiem namiętności i władzy. W XIV wieku to połączenie bywało śmiertelnie niebezpieczne dla kobiet z niższego stanu. Czy Klara była jego pierwszą ofiarą, czy jedyną? Nie wiemy. Ale jej historia pokazuje, jak cicho można było pogrzebać ludzką krzywdę, gdy polityka i ambicje wchodzą na scenę. Klara Zach? Jej imię zniknęło z kart oficjalnych kronik. Nie została świętą, nie była królową. Była tylko dziewczyną, dwórką, córką rycerza, która zapłaciła najwyższą cenę za cudzy grzech i cudze ambicje. Czy naprawdę została zgwałcona przez przyszłego króla Polski? Czy Felicjan Zach chciał zabić z rozpaczy, czy z politycznych pobudek? Dziś nie ma już świadków, ale są pytania. I są historie, które choć zakryte pyłem wieków wciąż wołają o sprawiedliwość. Jeśli zainteresowała Was ta historia, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy Kazimierz był winny? Czy Elżbieta ukryła prawdę z lojalności wobec brata? Zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich opowieści z mrocznych zakątków historii. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.